którzy tak głośno dziś krzyczą, nie chodzi o demokrację. Tu chodzi o obronę własnych pozycji tych wszystkich grup interesów, które przez ostatnie 8 lat bogaciły się kosztem Polaków. To był dla nich złoty wiek, ale ten wiek właśnie się skończył. To, co zrobiliście z funduszem, jest haniebne i jest obrzydliwe. Bo jak wyjaśnić to, że nie było pieniędzy na telefon zaufania, 10 milionów, ale było kilkanaście milionów złotych na Tadeusza Rydzyka? Jak to jest, że nie było pieniędzy na centra pomocy dzieciom w województwach, ale były pieniądze na działania fundacji związanych z hejterem Mateckim? Jak to wyjaśnić? Były pieniądze na to, żeby stać z czekami i wręczać przy mediach, ale nie było pieniędzy na to, żeby pomagać ofiarom przestępstw, gwałtów, dzieciom. Nie było pieniędzy na prewencję zdrowia psychicznego, ale były pieniądze na konferencyjki i konferencje. Jak to wyjaśnicie? To jest haniebne, obrzydliwe i będzie rozliczone. Cześć, witam Was. Dzisiaj tak obiecałem właśnie materiał, który zapowiadałem w poprzednim materiale. I powiem Wam szczerze, zastanawiałem się, jak zacząć. I wpadłem na taki pomysł, że w Polsce od października trwa generalny remont. Są odświeżane ściany, wietrzone po całe pomieszczenie, usuwane insekty i różne pasożyty. I dzisiaj o właśnie takich pasożytach będziemy sobie rozmawiali. Pogoda w Polsce u jednych z rana, można powiedzieć, zaświeciło słońce, a u innych latarki ABW i CBS. No, taki mamy akurat klimat. No, w Polsce teraz jest tak, że mamy czas remontu, czas zmian. Koszt pewnie większy niż planowany, czas pewnie dłuższy niż przewidywany, ale myślę, że będzie pięknie, bezpiecznie, nowocześnie. Wystarczy dobrze posprzątać, odświeżyć, pozbyć się różnych osobników, pozbyć się, mówię tutaj nie, broń Boże, zabić czy coś w tym rodzaju, bo zaraz mnie będziecie posądzać, że tutaj chcę, nie wiem, nagabywać, nawoływać do mordowania kogoś. Nie. Pozbyć się, czyli posadzić ich tam, gdzie ich miejsce, czyli za kratkami, bo miejsce osób, które okradają społeczeństwo, które żyją na koszt społeczeństwa, jest za kratami, nie na wolności. Jednym z głównych porządkowych jest właśnie Adam Bodnar. Bardzo nielubiany przez pisowców, przez Zjednoczoną Rosję, znaczy Zjednoczoną Prawicę, czy suwerenną Rosję, suwerenną Polskę. Ale Bodnar nie ma być lubiany. Jego mają się bać. A strach wśród Solidarnej Rosji, Polski jest coraz większy, co widać, słychać i czuć. Brutalny atak na byłych ministrów, obecnych parlamentarzystów. Liczę na was! Prowadzone są przeszukania u pana ministra Zbigniewa Ziobro. Liczę na was! Dokonano włamania, chcę podkreślić to bardzo mocno, włamania do jego domu. Liczę na was! Zniszczono drzwi, wyłamano te drzwi. Nikt nie poinformował pana ministra Ziobro o tym, że będą tego rodzaju działania. Liczę na was! To jest taki bandytyzm, można powiedzieć wręcz, do domu byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bardzo ciężko chorego, dziś walczącego o życie. Liczę na was! To, co opowiada się w niektórych mediach, to są bajki na temat Funduszu Sprawiedliwości. Moi drodzy, ta cała drużyna, a bardziej chyba mafia Solidarnej Polski,
jakże też innych pisowców, ale skupmy się na nich dzisiaj. Przez 8 lat wszystko, co chyba tylko było możliwe, nazywali narodowym, przy każdej okazji napychali gębę patriotyzmem, a to wszystko by przykryć zwykłe, chamskie, prostackie złodziejstwo. I to złodziejstwo na wielką skalę. Mam takie wrażenie, że im również wydawało się, że ich rzesza będzie trwała 1000 lat. No a tu po 8 latach, bach, przegrane wybory, panika, płacz, strach i desperackie kąsanie wszystkiego, co się da, byle jakoś tam wyjść z twarzą, ale tutaj z twarzą czy obronną ręką wyjść się po prostu nie da. Widać to po tym, co się wydarzyło, po tych wejściach na mieszkania zamieszanych właśnie w kradzież publicznych pieniędzy, defraudację publicznych pieniędzy, że gang Suwerenna Polska wpadł w panikę. Nie spodziewali się, że tuż przed świtem zawita do nich, patrząc na aktualny kalendarz, można powiedzieć, nie zawita, a zajączek wielkanocny, ale zawitało do nich Prawo i Sprawiedliwość. Co za zbieg okoliczności. I teraz te wszystkie pizdusie z prawicowej Polski, zresztą nie tylko, cała ta zjednoczona prawica, że tak się wyrażę, wyją, płaczą, narzekają, latają po mediach, ale jakoś dziwnym i krytykują metody. Krytykują metody, że ABW weszło bez zapowiedzi. Prawdziwa bezczelność. Czy naprawdę trzeba o 6 rano wywalać, demolować dom byłego ministra prokuratora generalnego? To jest standard kraju demokratycznego? W taki sposób postępują służby? W taki sposób podchodzi się do ludzi, którzy prowadzą kartele narkotykowe, terrorystów, a nie osób, które zajmowały najistotniejsze funkcje w państwie, czy kogokolwiek obywatela, bo to nie ma nawet znaczenia, czy dzisiaj mowa jest o pośle, czy byłym ministrze. Każdy obywatel dzisiaj musi być świadomy, że w Polsce wysadzono bezpieczniki. Nielegalnie funkcjonujący prokuratorzy z zemsty wchodzą do domów, zatrzymują czy zabierają telefony dzieciom. Ja może powiem w ten sposób, koło fortuny kołem się toczy, a karma jest wyjątkową suką. I tutaj chyba, warto przypomnieć, 17 lat temu, 25 kwietnia 2007 roku, Ziobro zorganizował najazd na dom Barbary Blidy, zakończony jej śmiercią. Ale to oczywiście nie wszystko. Może tutaj też przypomnieć wypadałoby, gdy prokuratorzy od Ziobry przesłuchiwali Giertycha w szpitalu, jak pisowska policja plątała się w szpitalu na porodówkach, gdy pisowski prokurator przesłuchiwał rodzącą kobietę. Mało tego, jak wspomniałem, Giertycha glebowano, Czarzasty miał przystawianą broń do głowy, wjechano do Gawłowskiego razem z drzwiami. O to, co się teraz tak strasznie burzą. I teraz pieprzą o jakichś metodach gangsterskich. Szybko, ale to jest takie typowe dla pisowca, wszystko szybko zapominają, co sami wyprawiali. Jak Ziobro ścigał lekarza, którego go wszystkie możliwe sądy uniewinniały, on nie odpuszczał, gnębił lekarza. Mało tego, gdzie przez Ziobro i jego chore wizje polska transplantologia na lata cofnęła się do epoki kamienia łupanego. O tym też pisowcy nie pamiętają, czy ci z Solidarnej Rosji. To nie są teraz gangsterskie metody. Wy robiliście gangsterskie metody
I to wy jesteście mafią i to wy będziecie za to rozliczani. I tutaj, tak jak nawet sam Ziobro mówił, wszyscy są równi wobec prawa. Koniec folwarku świętych krów Kaczyńskiego. I między innymi, tak dla przypomnienia, to o tym i między innymi o tym były właśnie ostatnie wybory. Gdzieś usłyszałem czy przeczytałem tłumaczenie, że zabieranie telefonów dzieci Ziobry było bezprawne i tutaj uwaga, bo mogły być w nich niejawne materiały sejmowe. No, tłumaczenie godne mistrzów. Zresztą o mistrzach jeszcze pisowskich wam tutaj powiem dzisiaj. To o 6 rano za pana Ziobry weszły służby do mnie do domu. Położyły moją małżonkę na podłodze, córkę i syna na podłodze, mnie na podłodze, przystawiono mi pistolet maszynowy do głowy i powiedziano, że jak podniosę głowę, to mi ją odstrzelą. W związku z tym ja bym tu nie płakał za bardzo nad formami działania. Moi drodzy, aby zasadom stało się zadość, agenci ABW odwiedzili dom Ziobry o godzinie 6:00. Służby weszły do domów Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. Matecki, jak to Matecki, uwielbiam te wiadomości, które właśnie tego typa dotyczą, ponieważ jak wiecie, według mnie jest wyjątkową kanalią. I tu wam się przyznam, choć wiele nazwisk padło, to chyba jedną z takich bardziej, co wywołuje uśmiech na mojej twarzy, jest właśnie Matecki. A to choćby za ten hejt na nawoływanie do linczu dziecka, za wiele, tutaj zresztą już nieraz wam wymieniałem to, tak zdegenerowanej kanali to świat chyba nie widział. Są lepsi, zresztą wokół Kaczyńskiego chyba zgromadziły się największe, że tak powiem, odrzuty, takie wyrzute z jakichś ludzkich zasad. I mam nadzieję, że ten kretyński uśmieszek z gęby Kaczyńskiego Mateckiego niedługo po prostu zniknie. Gdzie jest Zbigniew Ziobro i czy on zabierze głos? No wie pan, To jest trochę niestosowne pytanie, wie pan. doskonale Trochę państwo, kultury, to jest bezczelne, TVN-owska po prostu kultura. Jest w szpitalu, widział pan zdjęcie, zdaje się. Szanowni- Ziobro szanowni- walczy o życie. Jest w szpitalu, Zbigniew Ziobro i walczy o życie. No i teraz główny bohater, chociaż jeszcze później na koniec o jednym powiem tej afery, ale teraz przejdźmy do ministra Zero. Stał się prawdziwy cud. Człowiek po chemioterapii, po ciężkiej, wielogodzinnej operacji, której notabene nie widać, człowiek, który jedną nogą u świętego Piotra walczył o życie, nagle wstał z łóżka i w kilka godzin był w Polsce. Powiem wam, nie wiem, troszkę mi się wierzyć nie chce, że człowiek wykończony rakiem po chemioterapii, po ciężkiej, wielogodzinnej operacji jest w stanie zerwać się z łóżka, wsiąść w samolot i podobno z Włoch w kilka godzin znaleźć się w kraju. Powiem wam, Superman, co najmniej Superman. Jedno, co wiem na pewno o Ziobro, co zdążyłem zauważyć przez jego lata publicznej działalności, że tak powiem, że to jest mściwy i zły i niebezpieczny człowiek. Zniszczył życie i kariery wielu ludziom.
To dzięki niemu Polska straciła miliardy złotych, płacąc gigantyczne kary. Przez lata był bezkarny, no, czuł się bezkarny, był bezkarny. Ten człowiek i jego kolesie muszą odpowiedzieć za bandyterkę, którą uprawiał przez wiele lat. I pozwólcie, że przypomnę wam tutaj słowa Ziobry, które wypowiedział 26 kwietnia 2018 roku. A powiedział tak, i tutaj cytuję słowo w słowo. Nie może być tak, że białe kołnierzyki kradną miliardy i kończy się na wyrokach w zawieszeniu, a starsza pani kradnie batonika w sklepie i jest brutalnie traktowana przez wymiar sprawiedliwości. Musi być jakaś elementarna sprawiedliwość. I powiem wam, że tutaj z Ziobrą się całkowicie zgadzam. I w tym przypadku Ziobrę dotknęły, złapały jego własne słowa. Sprawiedliwości. Niestety politycy są takimi samymi obywatelami, ludźmi, nie powinni być traktowani tylko dlatego, że mają immunitet na zasadzie przywileju. Prawo wobec wszystkich równe. No ale to tak dla przypomnienia, bo no, standard jest, że bardzo szybko zapominają to, co robili, to, co mówili. Ale powiem wam, że jestem naprawdę w szoku. Mamy tutaj prawdziwy cud, no co najmniej jasnogórski. Ziobro, leżący ciężko chory za granicą, pojawił się nagle pod swoim domem, żeby grozić Tuskowi i Bodnarowi. Tak umierający Ziobro właśnie walczy o życie. No, powiem wam prawdziwy cud. Słuchając jego wypowiedzi, setek gróźb ze strony Ziobry pod adresem Tuska, Bodnara, ale ani słowa o defraudacji setek milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiem, czy to standard, czy już norma u ziobrzystów. Nie ma żadnych podstaw, aby szukać tutaj jakichkolwiek dowodów na moje decyzje w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ wszystkie decyzje i wszystkie dowody są w Ministerstwie Sprawiedliwości i każdy też doskonale wie, że bezpośrednio decyzje co do konkretnych spraw, które zapadały w Funduszu Sprawiedliwości poza jedną, podejmowali moi podwładni. Więc ja nawet w sensie dokumentacyjnym nie uczestniczyłem w podejmowaniu tych czynności. Moi drodzy, już pierwszego dnia pan Zbyszek idealnie wkopał swoich podwładnych z ministerstwa. Jak stwierdził, on nie podejmował żadnych decyzji w kwestii Funduszu Sprawiedliwości, tylko jego podwładni, czyli pan Zbyszek wkopuje swoich usłużnych podwładnych, po prostu właśnie ci, którzy dla niego pracowali, właśnie idą na rzeź. Ziobro sprzeda każdego, byle uratować własną skórę. I tutaj chciałoby się rzec, no widzicie, wójciki, kalety, wosie, jakie i inne, te wszystkie podnóżki naszego byłego ministra Zero. Wasz szef niczego nie podpisywał, za wszystko macie odpowiadać wy. I tutaj już teraz wiadomo, skąd zmiana nazwy z Solidarna na Suwerenna. Żadnej solidarności przy sypaniu nie będzie. Ziobro będzie sypał każdego, wkopywał każdego, a wy, jak idioci, będziecie go bronić. Tak naprawdę Ziobro tych wszystkich ma głęboko w dupie, za przeproszeniem. On zrobi wszystko, żeby wyjść z tego obronną ręką. Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu prezes Ochódzki Ryszard, naszego klubu Tęcza.
Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje. I jeszcze inni, niektórzy wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. To mówiłem ja, Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy. No i tutaj jest jeden z takich najbardziej chyba usłużnych, poseł Gostek. Jedna z takich większych tuz intelektu Solidarnej Rosji. Wyobraźcie sobie, że poseł Gostek przez minutę mówił do domofonu, że ABW są nielegalnie. Oczywiście całkiem przypadkowo telewizja Republika to nagrywała, także tam tłumaczył, żeby nie iść tą drogą, że są nielegalnie, że jest podczas interwencji poselskiej. I tak sobie mówił do tej bramy, mówił przez minutę, po czym wcisnął guzik domofonu i odszedł. Wychodzi na to, że przez minutę po prostu rozmawiał sobie z drzwiami. Ale to nie wszystko. No. Jest też oczywiście doktor Jachi. No Jaki odleciał, powiem wam, w kosmos. Według jego narracji, jego dramatycznych relacji, jakie mówił to, że tam wyłamali drzwi, wybijali szyby, dewastowali wnętrze, no zresztą doktora Jakiego znacie, no aż żałuję, że no nie zaczął mówić, że niszczyli sprzęty, zgwałcili chomika, wypili wodę z akwarium, usmażyli rybki, nie wiem, zrywali tapety ze ścian. No, doktor ma wybujałą wyobraźnię, zresztą ten jego dramatyzm, opisywanie tego wszystkiego, że to no nie jest, że to nie jest w żadnym cywilizowanym kraju. To, jak PiS postępował w tak zwanym cywilizowanym pisowskim kraju, już to przytoczyłem. Także zresztą puszczę wam kawałek materiału doktora Jakiego, posłuchajcie, sami się przekonajcie, że no, doktor po prostu odleciał. Zanim zobaczycie, jak służby kasowały kamery w domu ministra Ziobry, zobaczcie, jakie prawa ma każdy z was przy przeszukaniu. Mówi o tym artykuł 224 KPK, zasady dokonywania przeszukania. Paragraf 1. Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. Słyszycie państwo? Należy tą osobę, której to dotyczy, zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania przedmiotów. Okej, i tutaj się, moi drodzy, trochę wetnę w wypowiedź Jakiego, bo coś mi się nie zgadza. Jak rozumiem, kolejny pisowski matoł próbuje wcisnąć ciemnotę, że normalną praktyką służb jest uprzedzanie zainteresowanych, że zostaną odwiedzeni o 6 rano. No to jest ciekawostka. No, nie na darmo doktor Jaki jest doktorem, ale noż kuźwa, to według doktora Jakiego i jego interpretacji prawa, jeśli, nie wiem, służby specjalne, policja chcą zrobić nalot na dom, to mają, kurczę, nie wiem, zawiadomić z tydzień wcześniej, że uprzejmie informujemy, że o 6 rano wpadniemy do pana, przeszukać mieszkanie. Tak trochę z filmami Barei zalatuje, taka zapowiedziana, niespodziewana kontrola ma być, także proszę się przygotować. No chyba nie na tym to polega. Właśnie
po to wchodzą o 6 rano, po to wchodzą z zaskoczenia, żeby dany delikwent nie zdążył ukryć fantów. No, tak to bywa. No nie wiem, czy pisowcy jak wpadali na przykład do Blidy czy gdzie indziej, to ją informowali uprzejmie tydzień wcześniej, że będą łaskawie o godzinie 6 dnia tego i tego. No trochę to chyba jest niebałdzo, prawda? Także moi drodzy, no nie tylko ci z Solidarnej Rosji robią dramę, cały PiS robi dramę, no i no, nie mogło zabraknąć oczywiście pisowskiej telewizji Republika, gdzie sprawozdanie, nazwijmy go reporterem, reporter ten, to całe sprawozdanie z przeszukania domu Ziobry relacjonował, jakby, nie wiem, co najmniej UFO wylądowało. Zresztą wiecie co, żeby tu dużo nie było mojej paplaniny, wrzucę wam urywki właśnie z relacji TV Republika i potem się dziwić, że widzowie telewizji Republika mają taki, a nie inny tok myślenia. No, słuchając tego reportera, czytając paski, no paskowy to wydaje mi się, że przeszedł z TVP do TV Republika, bo narracja tych pasków jest, no, że tak powiem, niemalże identyczna, a może nawet się ten paskowy podszkolił. Zresztą zobaczcie te fragmenty z relacji TV Republika. Cały czas jesteśmy na miejscu, przyglądamy się temu bezprawnemu, bezprecedensowemu również, ale bezprawnemu działaniowi koalicji 13 grudnia i podległych jej funkcjonariuszy. Cały czas jesteśmy na miejscu, przyglądamy się temu bezprawnemu, bezprecedensowemu również, ale bezprawnemu działaniowi koalicji 13 grudnia i podległych jej funkcjonariuszy. Jak Państwo widzą, teraz mogą zobaczyć mieszkanie, dom, drzwi w mieszkaniu Zbigniewa Ziobry są otwarte, więc tam trwa wynoszenie jakichś paczków, jakichś pakunków przez funkcjonariuszy w tym momencie. Ciężko powiedzieć, co znajduje się w tych paczkach, w tych materiałach. O, właśnie odpalił się jeden z samochodów Nissan. Nielegalnie. Drodzy Państwo, działacie nielegalnie, łamiecie prawo. Wiem, że żyjemy w kraju Bodnara, gdzie rządzą uchwały, ale na litość. Działacie nielegalnie, zasłoniliście kamery i zewnętrzne, i wewnętrzne, bo tą informację też mam. Czego się boicie? Interwencja poselska, zrozumienie artykułu 19, ustęp 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Moje nazwisko Mariusz Gosek. Wtargnęliście bezprawnie. Prokurator krajowy został powołany wadliwie. Prokurator krajowy został powołany w drodze jakiegoś konkursu, którego ustawa nie przewiduje. Prokuratorem krajowym zatem jest nie pan Korneluk, tylko pan prokurator Barski. A później ten pan prokurator Korneluk powołał kolejną panią prokurator na postanowienie, której działacie, która też działa wadliwie. No musicie to zrozumieć, że łamiecie prawo. Nie idźcie tą drogą, nie idźcie drogą Bodnara i Tuska. Po co wam ta odpowiedzialność? Powiem tak, rozkradli niemal 300 milionów, rozdali swoim znajomym, używali na kampanię wyborczą, rozdawali klechom, kupowali garki, to wszystko pieniądze miały być ofiarą przestępstw. Oczywiście też jakieś tam ochłapy rzucali dla tych ofiar przestępstw. Ale prawie 300 milionów no po prostu zdefraudowali i tu chyba można tak to śmiało powiedzieć. Teraz się dziwią, że prokuratura, sądy, Najwyższa Izba Kontroli się im dobrały do dupy. No, oni myśleli, że będą kraść bezkarnie, bez ustanku i że nikt się tym nie zainteresuje, że pisowska Rzesza jak faszystowska Rzesza będzie trwała 1000 lat i oni będą wiecznie bezkarni. Nie po to
zawładnęli sądami, prokuraturą, zajęli wszystkie najważniejsze instytucje państwa, żeby być po prostu bezkarnym, żeby doić Polskę, Polaków bez umiaru i bez żadnych konsekwencji. Pewnie nie liczyli się z tym, że kiedykolwiek przegrają, że ktokolwiek ich będzie rozliczał. Teraz ujadają, lamentują, że zły Tusk, zła koalicja, że Białoruś, no dramatyzują, lamentują, narzekają, no bo Prawo i Sprawiedliwość dopadło Prawo i Sprawiedliwość. No, jak to już nieraz mówiłem i już nieraz się sprawdziło, karma to prawdziwa suka. Proszę Państwa, no to jest gigantyczny skandal. Wygląda to na jakąś absurdalną zemstę, bo jeżeli służby chciały uzyskać jakiekolwiek dokumenty, to sądzę, że jeżeli Zbigniew Ziobro by je miał, to by je natychmiast udostępnił. No jest ciężko chory, leży w szpitalu, w związku z tym włamywanie się do jego mieszkania no jest po prostu niebywałym skandalem. Rozumiem, że to ma zastraszyć Polaków, że skoro można napaść na mieszkanie byłego ministra sprawiedliwości, to tak naprawdę zwykły człowiek rzeczywiście powinien się bać. A może chodzi o sprawę Funduszu Sprawiedliwości, wyjaśnienia? Panie redaktorze, gdyby w tym funduszu było cokolwiek nie w porządku, to po tych 100 dniach już byśmy mieli zapełnione więzienia tymi, którzy popełniali w tej sprawie przestępstwa. To jest tak dęte, jak te wszystkie afery, wokół których są zbudowane komisje śledcze. Naprawdę Państwo zejdźcie wreszcie na ziemię. Uwagę mediów w tym wszystkim przyciąga również żona Ziobry, Patrycja Kotecka, Patti Kotti. Najpierw dziennikarka, później specjalistka od PR-u. W latach 90. Kotecka rozpoczyna karierę jako dziennikarka śledcza Super Expressu. Potem przejdzie do życia Warszawy. Koledzy z pracy obserwują, że młoda reporterka utrzymuje bliskie kontakty z członkami gangu pruszkowskiego. Ten sam gang, który blisko współpracuje z rosyjską mafią słonecką. Przepraszam, jeśli przekręciłem. To również ten sam gang, który robi reklamę, robi reklamę samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu, udając, że się go boi. Jeden z dziennikarzy Życia Warszawy opowiadał mu, że jeden z ówczesnych kolegów Koteckiej, chłopcy z Pruszkowa regularnie przywozili ją do pracy wypasionymi furami, przywozili albo odwozili po pracy. Mówiło się w redakcji, że ona infiltruje środowisko. Czasem zastanawiałem się, jak głęboka jest ta infiltracja, przepraszam za przekręcenia. Moi drodzy, o resecie to nie będę mówił. Powiem wam, że te przeszukanie, może dlatego taka panika jest, że po prostu się boją, że w tym wszystkim, co znajdą u Ziobry, u tych innych, po prostu ich tak obciąży, tak ich wpakuje w szambo, że oni się z tego nie wygrzebią. I tego podejrzewam, że najbardziej się boją. Liczę na was! On się na pewno boi. On się na pewno boi, bo on wie, w jaki sposób kierował prokuraturą, w jaki sposób działał wobec sędziów. To wszystko dzisiaj wróci. To wszystko w niego uderzy. Będzie ponosił odpowiedzialność za to naruszenie prawa. W prokuraturze zaczęło się od kadr. Zmian personalnych w prokuraturze, bo będziemy starali się to zrobić szybko.
Nie wiem, czy pan Ziobro tym jest świadom, że realizował w prokuraturze doktrynę Lenina, czyli wymiana kadr. Jego celem była kontrola nad prokuraturą i sądami jednocześnie. Ale po co mu to było? No bo wtedy jest się panem sprawiedliwości. Wszystko można zrobić. Po Ziobrze widać, kiedy ma władzę, a kiedy nie. Kiedy miał władzę, to był butny, zdecydowany. Mam nadzieję, że pan Donald Tusk nie okaże się tym razem polityczną fujarą, bo zawsze się okazywał. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu. Dzisiaj proszę o głos. To jest dokładnie tak jak dekadę temu. Wszyscy razem! Razem! Wygramy! Jaką spuściznę Ziobro po sobie zostawia? To tak jak było w tej znanej polskiej piosence. To nie tak miało być, zupełnie nie tak. Prawo wobec wszystkich równe. I to jest piękne przesłanie dla komisji śledczych. Chętnie się na nie stawię. Jestem bardzo gotowy. Będzie niezłe przedstawienie. Ma pan 10 sekund, panie ministrze. Można by chyba tutaj śmiało powiedzieć, no panie Zero, fujary ostro cię przeorały, no witamy w Polsce i dobra rada, panie ministrze, były ministrze. Nie opuszczaj miasta, a najlepiej kraju, nie wyjeżdżaj do Albanii się kremować. I może tak, panie Zero, panie Ziobro, wracaj szybko do zdrowia, bo czeka cię mega magiel w prokuraturze. Nie unikniesz Prawa i Sprawiedliwości. Za twoje przekręty, łamanie prawa, czas się po prostu rozliczyć. I tutaj no, nie ma co liczyć na łaskę jakąś. Chcieliście rozliczać Tuska, a to Tusk zaczął rozliczać was. Jak to Janusz krzyczał, że nie dopuszczą Tuska do władzy, że posadzą go chyba Kaczyński, Kowalski, nie wiem, któryś chciał widzieć Tuska w więzieniu, no ale niestety to koledzy właśnie Januszka, Ziobry zapowiada się, że pójdą do paki. Zresztą, moi drodzy, to chyba widać gołym okiem ich konferencje, ich napięcie, ich podniesiony głos. Dla mnie wśród Solidarnej Rosji jest panika, jest strach, bo Tusk po prostu żelazną miotłą zaczął wymiatać te wszystkie elementy, że tak powiem, tej pisowskiej mafii. I bardzo dobrze, powinno się skończyć właśnie z rozkradaniem Polski, z okradaniem, notabene okradaniem Polaków. Bo te pieniądze nie biorą się z nieba, tylko są z podatków, są z ciężko zarobionych pieniędzy wszystkich Polaków, a oni je traktowali jak własną skarbonkę, jak własny bankomat. I mówię tutaj bez względu na to, z jakiej partii. Jeśli jakikolwiek złodziej, bo inaczej tego nazwać nie można, wyciąga łapę dla prywatnych korzyści po publiczne pieniądze, powinna ta łapa być ucięta i to nie ma znaczenia, czy to jest z prawicy, z lewicy, ze środka, z PO, z KO, obojętnie jakiej partii. Powinno się definitywnie skończyć właśnie z dojeniem państwa, okradaniem Polski i Polaków. Nie wiem, jak wy o tym sądzicie, ale to jest moje zdanie. Pisowcy i ci z Solidarnej Rosji wiele tam teraz mówią o właśnie standardach białoruskich i niecywilizowanym kraju. No według mnie
To Kaczyński zbudował właśnie taką partię i chciał taką Polskę na standardach białoruskich, a nawet i gorszych. Ale to jest też oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. Też padało pytanie, na jakiej podstawie te przeszukania, niezapowiedziane oczywiście przeszukania. No, dla mnie podstawą chyba wystarczającą jest na przykład 90 tomów akt już zgromadzonych w tej sprawie. Wyobrażacie sobie, 90 tomów już teraz jest. To jest chyba wystarczający powód, żeby przeszukać mieszkania podejrzanych. W tej całej sprawie jest też wątek kościółkowy, ale tutaj widzę, już mi dość duży materiał wyszedł, także pozwólcie, że jednego jegomościa, dla jednego księdza egzorcysty od Salcesonu, to już poświęcę osobny film, bo myślę, że warto, czyli następny filmik będzie o panu księdzu, który egzorcysty, który egzorcyzmy wykonywał za pomocą Salcesonu. Ten pan ksiądz dostał prawie 100 milionów złotych od Ziobry właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Także to nie poszły pieniądze na jakieś lewactwo, tylko na poważne sprawy pana księdza od Salcesonu, ale o tym w następnym materiale. Kończąc ten temat, ja jestem jak najbardziej za działaniami, które wykonuje prokuratura, ABW, CBŚ i rząd cały, bo powinno się już dawno skończyć właśnie z tym rozpasaniem urzędników. Zresztą jak Ziobro sam powiedział, jak słyszeliście, że nie powinno być tak, że złodzieje w białych kołnierzykach są bezkarni. To się powinno tyczyć każdego. W sucharze dnia jest dość długi, to dlatego na koniec wrzuciłem. Chciałbym, wrzucę wam konferencję prasową prokuratora, który odpowiada też za tą całą akcję z Ziobrą i tą resztą potencjalnych przestępców. Także to na koniec. Na dzisiaj wam już bardzo, bardzo dziękuję. Wiem, że ten materiał dość długi wyszedł, ale to jest, jak wiecie, temat rzeka, główny temat w sumie chyba. Jak zawsze piszcie, co wy o tym myślicie. Zawsze lubię czytać wasze zdanie, wasze opinie. Ja wam już bardzo dziękuję. Oczywiście dziękuję za wszystkie suby, łapki w górę, jak i łapki w dół, za te wpłaty. Bardzo dziękuję, naprawdę. Czasami to, czasami jest mi po prostu nieswojo, nawet jak widzę, że ktoś wpłaca, nieswojo, miło, przede wszystkim bardzo miło, także bardzo, bardzo dziękuję. Nie przedłużam, życzę miłego wieczoru, miłego oglądania i do zobaczenia przy następnym materiale, właśnie już o tym panu księdzu od Salcesonu. Też dość ciekawy osobnik. Ale nie wiem, czym on sobie zasłużył, że prawie 100 milionów z Funduszu Sprawiedliwości dostał tam, gdzie powinno to iść naprawdę na ofiary przestępstw. Ale to już inna bajka. Także dzisiaj to tyle. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dzisiaj na briefingu powiem kilka słów o czynnościach, które realizujemy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jak Państwo wiedzą, jedną z pierwszych decyzji prokuratora generalnego Adama Bodnara było powołanie zespołu do zbadania nieprawidłowości w działalności Funduszu Sprawiedliwości. W tej chwili w ramach tego zespołu pracuje 5 prokuratorów. Zespół rozpoczął działanie, zaczął uzyskiwać dowody, w tym dokumentację, zeznania świadków. Łącznie ta dokumentacja i ten inny materiał dowodowy został ujęty obecnie w 99 tomach akt. A więc mówimy o
bardzo obszernym materiale dowodowym zgromadzonym w zasadzie w ciągu kilku tygodni. Samo śledztwo było wszczęte 19 lutego, a więc po kilku tygodniach działania zespołu. W toku tego postępowania zachodziła konieczność uzyskania dodatkowego materiału, którego nie można uzyskać inaczej niż przez przeszukanie. Wobec powyższego prokurator wydał odpowiednie polecenia i w dniu dzisiejszym funkcjonariusze ABW dokonali przeszukań w kilkudziesięciu różnych lokalizacjach, pomieszczeniach. Należy podkreślić, że w każdej tej czynności udział brał prokurator. Te czynności były przeprowadzone w standardowym trybie procesowym, a więc na polecenie prokuratora w porze dziennej, jak również każdorazowo pod obecność albo domownika, albo osoby przez nią wskazanej, albo jak nie było, to pod obecność osoby przybranej. Nadto w dniu dzisiejszym zatrzymano 4 osoby. Jest to 3 urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości związanych z funduszem oraz 1 osoba, która jest beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości. Same przeszukania w dalszym ciągu trwają. Celem tych czynności jest uzyskanie dodatkowego materiału dowodowego. Należy również podkreślić, iż każda osoba, której prawa zostały lub mogły zostać naruszone, ma prawo złożenia zażalenia na tą czynność. 4 osoby będą doprowadzone do prokuratury. Prokurator postawi im zarzuty. Na chwilę obecną o treści tych zarzutów nie informujemy. Chcemy, aby najpierw dowiedziały się o treści tych zarzutów osoby zatrzymane. No i w zasadzie tyle. Jak są jakieś pytania, to służę. Było takie twierdzenie, że Zbigniew Ziobro nie zgodził się, nie był o tym poinformowany, ani żadna bliska mu osoba, że tego przeszukiwania w jego domu dokonano bez jego wiedzy i zgody. No, standardową rzeczą jest, iż się nie informuje osoby, u której chce się robić przeszukanie o tej czynności, bo ta czynność traciłaby wówczas sens. Natomiast przy rozpoczęciu tego przeszukania oczywiście się taką osobę informuje, wzywa się ją do dobrowolnego wydania takiej rzeczy. W tym przypadku, o którym pan mówi, Zbigniewa Ziobro w domu nie było. Prokurator się kontaktował z rodziną, prosząc o otworzenie tego lokalu, mieszkania, domu. To okazało się bezskuteczne. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami, konkretnie z artykułem 224 Kodeksu postępowania karnego, do tej czynności została przebrana po prostu inna osoba, a więc ta inna osoba brała w tym udział. Czy to prawda, że wybito okna, wyłamano drzwi? Nie wybito okien. Rzeczywiście no, na tyle naruszono drzwi, żeby wejść do mieszkania. Ale okien nie wybijano. Ze strony polityków suwerennej Polski pojawia się taki zarzut, że służby weszły do domu Zbigniewa Ziobro, a jest on posłem. Gdyby mógł się pan odnieść do tego zarzutu ze strony jego środowiska. Immunitet dotyczy osoby, nie dotyczy pomieszczeń. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A więc immunitet poselski pomieszczeń posła, mieszkania posła, domu posła nie chroni. Jest to immunitet przypisany osobie. To jest po pierwsze. Po drugie, to też nie wspomniałem, żadna osoba dzisiaj zatrzymana, objęta immunitetem nie była. Chciałem również jeszcze raz podkreślić bardzo ważną rzecz właśnie z uwagi na kwestię, o której pan redaktor podniósł. I z tego materiału dowodowego, który uzyskaliśmy, wyłania się obraz, iż jest to bardzo poważna sprawa o charakterze w zasadzie stricte kryminalnym. Nie ma tutaj żadnego zabarwienia politycznego. Sprawa ma charakter urzędniczo-kryminalny, jest na etapie w zasadzie wstępnym, a więc ma charakter rozwojowy. Po prostu ten materiał na początku wskazywał na podejrzenie popełnienia przestępstwa. Teraz wskazuje na uzasadnione podejrzenie, że konkretne 4 osoby popełniły przestępstwo, już konkretne przestępstwo. Dzisiaj będzie ono im ogłoszone, więc jakby zarzuty ze strony polityków, których poniekąd to dotyczy te czynności, no, wynikają prawdopodobnie z tego, że oni nie są do końca bezstronni, prawda? Ze strachu wynika? Nie wiem, panie redaktorze, natomiast no, pozwólmy, żeby tę sprawę ocenił w pewnym etapie sąd. Sąd będzie mógł to ocenić już niedługo, ponieważ jeszcze raz mówię, że na czynności przeszukań, które są jak najbardziej chyba kontrowersyjne dzisiaj, służy zażalenie i to każdej osobie,
której prawo mogło być naruszone bardzo szeroko. Można badać zarówno sposób przeprowadzenia tego przeszukania, jak i jego przesłanki do zrobienia tego, tryb tego przeszukania. Więc już niedługo sąd będzie się mógł wypowiedzieć co do zasadności, więc pozwólmy organowi bezstronnemu ocenić to, tak? No w mojej ocenie osoby zainteresowane, które były odpowiedzialne za Fundusz Sprawiedliwości, podmiotami bezstronnymi nie są. A co może pan powiedzieć więcej o osobach zatrzymanych? W których częściach kraju, co to za urzędnicy, przynajmniej jakiego szczebla? No jeśli chodzi o tę osobę, która nie była urzędnikiem. Na tym etapie tych szczegółów nie podajemy. Są to 4 osoby w sumie, 3 z ministerstwa, które były odpowiedzialne za fundusz i 1 osoba, która byłaby beneficjentem funduszu, ale tych szczegółów nie informujemy. Zarzuty, które chce przedstawić prokuratura, są na tyle poważne, że będą wnioski o areszt? To jest decyzja prokuratora. Nie mam pojęcia. To jest naprawdę decyzja prokuratora. W tym momencie prokuratura działa w ten sposób, że to są wszystko decyzje indywidualnych prokuratorów, którzy podpisują się pod tymi postanowieniami, pod tymi decyzjami. Ja osobiście też się o tych czynnościach dowiedziałem się dzisiaj, więc to nie jest jakaś zaplanowana akcja w innym wymiarze niż po prostu procesowym. Były takie też opowieści polityków suwerennej Polski, że prokuratorzy zabrali dzieciom Zbigniewa Ziobry telefony, że w ogóle może inaczej. Czy w tym domu ktoś był, gdy wyłamano drzwi i jak potraktowano te osoby wewnątrz? Znaczy według moich informacji nikogo w domu nie było, dlatego też posłużono się przełamaniem pewnych zabezpieczeń, żeby tam wejść. Nie wybijano szyb natomiast, więc nie było tam nikogo. No zabrano dzieciom telefony? Panie doktorze, jednym z celów tej czynności było uzyskanie dokumentacji, w tym dokumentacji w formie elektronicznej, czyli na nośnikach danych. Nie wiem do końca, jakie były, natomiast proszę się wczuć w rolę funkcjonariusza ABW czy policji, czy prokuratora, który znajduje telefon lub znajduje tablet. No tutaj ciężko ocenić, czy jest to przedmiot dziecka, czy nie dziecka. Ma polecenie zabezpieczenia. Jeszcze raz mówię, że na tą czynność, również zatrzymania rzeczy, służy zażalenie. Natomiast to na pewno nie było tak, że dzieciom cokolwiek zabierano, ponieważ nie było tam dzieci. Ani w żadnym innym pomieszczeniu przeszukiwanym? Ale mówi pan o domu... No, jeżeli nie było nikogo w domu Zbigniewa Ziobry, a na przykład była mowa o tym, że dom jego teściów przeszukiwano, więc może tam były też dzieci i tam były ich telefony. Panie doktorze, nie mam wiedzy dokładnie, kto był w jakim domu. Natomiast jeszcze raz mówię, że jednym z celów tej czynności było zabezpieczenie dokumentacji również, czy danych w formie cyfrowej, nośników danych, które się znajdują na tabletach, na telefonach, na komputerach. To był cel tej czynności. No z oczywistych względów nie szukamy tylko i wyłącznie dokumentacji papierowej, a wszyscy wiemy, że obecnie teraz ta forma jest popularniejsza. Pojawiają się zarzuty, m.in. Pedro Jaki napisał w swoim wpisie, że dokumenty miała podpisać pani prokurator Kowalska, która została nielegalnie awansowana do prokuratury krajowej, więc wszystkie jej decyzje są nieważne. Tutaj cytat, czy mógłby pan się do tego odnieść? Oczywiście, że mógłbym. Rzeczywiście podpisała pani Marzena Kowalska przynajmniej znaczną część tych dokumentów. Pani Marzena Kowalska jest kierownikiem tego zespołu. Co do drugiej części, pani Marzena Kowalska oczywiście została powołana w sposób w pełni zgodny na stanowisko prokuratora, które obecnie piastuje. Została powołana również w pełni zasadnie jako kierownik tego zespołu. Już pominając w ogóle wszystko inne, bo to oczywiście są niezasadne zarzuty związane z próbą podtrzymywania tezy, iż prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, który od stycznia nie pojawił się tutaj w prokuraturze. Natomiast jakby mógł pani redaktor, to w prokuraturze obowiązuje zasada jednolitości. Więc niezależnie jakim prokuratorem, jakiego szczebla pani Marzena Kowalska byłaby, to jej czynności byłyby w mocy. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że ona została oczywiście prawidłowo powołana na to stanowisko. Tutaj w tym fragmencie tego wypisu pojawia się też taki zarzut, że to jest cytat, tymczasem to ona razem z ekipą, która oddała laureata pokojowej Nagrody Nobla dyktatorowi z Białorusi, że to ona była odpowiedzialna. Tak, to jest jakby takie powielana nieprawda wielokrotnie. Jest to po prostu zupełna nieprawda i wielokrotnie o tym mówiliśmy
chętnie służę pomocą, no ale to nie na tym, nie dzisiaj. Zupełna nieprawda. Pani prokurator robiła tam czynności techniczne. Wracając jeszcze do przeszukania domu pana Ziobry, czy i w jaki sposób nastąpił kontakt z rodziną i kto odmówił udostępnienia? No, panie doktorze, ja te szczegóły znam, natomiast poprzestaniemy na tym, że kontaktowano się z najbliższą rodziną Zbigniewa Ziobry i ten kontakt był bezskuteczny. W tym znaczeniu, że no my zrobiliśmy jako prokuratura wszystko, żeby ten dostęp nieinwazyjny uzyskać i jednocześnie, żeby osoba najbliższa brała udział w tych czynnościach. Natomiast po prostu uzyskaliśmy informację odmowną. A też nie wiem, na ile ona była zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy. No, po prostu było to bezskuteczne, ale my takie staranie podjęliśmy. Kto był tą osobą przybraną? Też nie informujemy. Mówi pan, że na razie nie poznane wreszcie zarzuty, poznane kiedy usłyszą, kiedy to może nastąpić? Znaczy, te czynności są wykonywane dzisiaj i jutro. Mamy od czasu zatrzymania 48 godzin. Wiem, że dzisiaj te czynności też będą realizowane. Myślę, że też w dniu jutrzejszym i to w tej prokuraturze, no bo zespół działa w prokuraturze krajowej. Myślę, że jutro, ponieważ nie chcielibyśmy informować o treści tych zarzutów przed ich ogłoszeniem, z przyczyn oczywistych. No chociażby dlatego, że obrońca może w tych czynnościach brać udziału, więc warto, żeby się dowiedział w trakcie tej czynności o treści tych zarzutów. Zwłaszcza, że obrońca może rozmawiać ze osobą zatrzymaną przed czynnością. Więc jak skończymy te czynności, to na pewno będziemy informowali, ale myślę, że jutro. Był pan, że 3 osoby to urzędnicy państwowi, ale czy dzisiaj już na podstawie tych zatrzymań nie zebranych do materiału można przypuszczać, że zarzuty tam nastawiane też jakimś politykom Ministerstwa Sprawiedliwości? Panie redaktorze, sprawa jest rozwojowa, a więc można przypuszczać, że zarzuty będą w przyszłości stawiane innym osobom. Nie można wykluczyć tego, natomiast no, na chwilę obecną mogę powiedzieć, że osoby, które zostały zatrzymane, nie kategoryzowałbym ich jako polityków. Natomiast sprawa jest rozwojowa, co oznacza, że istnieje realna szansa, że kolejne osoby te zarzuty usłyszą. Czy ci urzędnicy są w dalszym ciągu urzędnikami, czy to są byli urzędnicy? Nie jestem pewien. Jeszcze taki zarzut padł ze strony polityków Suwerennej Polski, że chory człowiek został zaatakowany przez prokuratorów. Co pan na ten zarzut odpowie? No, w żaden sposób żadna osoba tutaj nie została zaatakowana. Wobec pana, jeżeli mowa o Zbigniewa Ziobry, nawet wobec jego osoby żadne czynności nie były wykonywane. Jeszcze raz mówię, że przeszukaliśmy jego dom. Więc jesteśmy tą dynamiczną prokuraturą, która realizuje w dynamiczny sposób czynności procesowe. Jeszcze raz mówię, czynności dotyczyły mienia, domu, nie osoby. Dlatego też nie ma mowy o immunitecie, ataku na osobę i tak dalej. No, wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, aby sprawę Funduszu Sprawiedliwości, gdzie zachodzi podejrzenie, iż grube miliony złotych zostały w sposób dowolny rozdysponowane przy zastosowaniu kryterium raczej politycznego niż merytorycznego, żeby ta sprawa była po prostu wyjaśniona. I mam wrażenie, że zgromadzenie takiego materiału, to jest 100 tomów akt, to jest bardzo dużo, w kilka tygodni. Oczywiście nie to mamy akt, będziemy się chwalić, ale to jest naprawdę obszerny materiał dowodowy wskazujący, że mamy do czynienia z sprawą poważną, kryminalną. No to nie ma nic wspólnego z polowaniem na oponentów politycznych. Ja osobiście jestem zwolennikiem prokuratury niezależnej od polityków, jakiejkolwiek opcji. I tutaj to nie jest na żadne zlecenie opcji, która jest przeciwna politycznej. Natomiast jest to po prostu merytoryczne działanie wynikające z materiału dowodowego i mam wrażenie, że tak naprawdę wcześniej należało to też zrobić. A prawda, że te dzisiejsze zatrzymania, tak jak pisał Patryk Biaki, są związane stricte z działalnością Szotarki, Kalaki, Fundacji Prokuratora? Mają związek z tym tematem, ale nie tylko. A czy Państwo próbowali się kontaktować z Zbigniewem Ziobrą, żeby wydał nieruchomość przeszukania? Panie doktorze, nastąpiła próba kontaktu z osobami, które mogą nam pomóc tam wejść. Dokładnie technicznie, czy udało się uzyskać kontakt, to nie wiem. Natomiast to jest też tak, że funkcjonariusz OBWU ma postanowienie prokuratora, je trzeba realizować. I
To przeszukanie zostało przeprowadzone w 100% zgodnie z przepisami KPK. Artykuł 224 KPK pozwala na realizację pod nieobecność gospodarza. Trzeba wówczas osobę przybrać, która została przybrana. Tam też uczestniczył prokurator w tej czynności, żeby była jasność. Tak samo jak przy wszystkich innych przeszukaniach, co jest w zasadzie, jest na pewno czynnością taką, która nie jest wymagana przez przepisy, a więc dołożyliśmy starań, żeby to było przeprowadzone w sposób niebudzący wątpliwości. Jeszcze wrócę sobie do pytania, bo mówi pan, że chodziło o prokuratora Archipelag, ale nie tylko. O jakie jeszcze podmioty chodzi? Co do meritum tej sprawy i tych czynności nie informujemy, ponieważ wówczas również by to wskazywać mogło na treść zarzutów. Jak wykonamy czynności, to być może ten komunikat będzie szerszy. A czy prokuratura ma kontakt z panem Zbigniewem Ziobrą, ewentualnie wie, gdzie przebywa? Panie doktorze, też nie mam takiej informacji, natomiast jeszcze raz mówię, że podejmowaliśmy próbę z kontaktu z każdą osobą, która może nam to pomieszczenie udostępnić. Czy technicznie była próba kontaktu z Zbigniewem Ziobrą, nie jestem pewien. Czy w związku z tym, że część tych czynności dotyczy parlamentarzystów, był informowany marszałek Sejmu? No też nie jestem pewien, natomiast proszę zauważyć, że te czynności nie są realizowane w siedzibie Sejmu. Tutaj w takiej sytuacji byłby oczywiście taki obowiązek. Jeszcze wracając do spraw dzieci i tych telefonów, to jak rozumiem, że nie zastano nikogo w domu pana Ziobry, więc udano się, czy też równolegle do mieszkania teściów i tam zostały zabezpieczone te... Panie doktorze, w sumie przeprowadzono 25 przeszukań w 25 lokalizacjach. My nie informujemy, w których zostały przeprowadzone, natomiast takiego scenariusza ja nie potwierdzę. Było przeszukanie między innymi w domu Zbigniewa Ziobry, ale to było jedno z kilkudziesięciu miejsc. W każdym z tych miejsc uczestniczył prokurator, każde było przeprowadzone zgodnie z przepisami i na każde służy zażalenie. A dotyczy pan też, że pozostałych polityków suwerennej Polski, pana Wosia, Romanowskiego? Pana Wosia Romanowskiego tak. Mateckiego już. Nie jestem pewien. Okej, dziękuję. Dziękujemy.